Moja przyjaciółka podarowała mi film na kasecie VHS z informacją, że muszę ją koniecznie zobaczyć. Wrzuciłam tą kasetę i przy niej zasnęłam. W pewnym momencie się budzę i słyszę jedno zdanie. I to zdanie absolutnie po prostu nie dało mi żyć. Z 1 hektara konopi, który rośnie 120 dni, można uzyskać 2,5 raza więcej celulozy niż z 1 hektara 60-letniego lasu z rocznego przyrostu. Cały pomysł na uprawianie konopi szefowej, no to było, początek to była produkcja celulozy, tak? Przeszkadza i to po prostu, że na przykład lasy są wycinane, jest robione z drzewa celuloza, a tą celulozą trzeba potem, rozumiesz, dupa ucierać, ja? Pierwsze co to oczywiście wiadomym było, że tych konopi nie można uprawiać, więc w ogóle jak uzyskać surowiec do tego, żeby cokolwiek w ogóle zacząć robić. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że przez 70 lat nikt nie uprawiał tej rośliny i cała technologia upraw, zbiorów, przechowywania, ta cała agrotechnika po prostu została przerwana w latach 30. i się nie rozwijała. I teraz my musimy tu wiele lat jak gdyby nadrobić, bo do tej pory z pola zbieraliśmy tylko i wyłącznie słomę konopną, nie zwracając uwagi w ogóle na nasiona, nie zwracając uwagi w ogóle na kwiaty. W międzyczasie jak zaczęłam badać tą roślinę tak bardziej szerzej i trafiłam też na sprawy związane z białkiem konopnym, czyli to jest nasionko, które jest wysoko oleiste, wysoko białkowe. Pani profesor z Uniwersytetu Rolniczego, która badała strawność tego białka, stwierdziła, że jest to najbardziej kompatybilne białko z układem pokarmowym człowieka, które ona kiedykolwiek badała. Głównym naszym problemem to jest masowa po prostu hodowla zwierząt, bo to jest coś, co absolutnie degraduje środowisko na każdym poziomie, ponieważ potrzebujemy ogromnych połaci ziemi do produkcji paszy dla tych zwierząt. Możemy ze względu na te niesamowite właściwości białka konopnego, nasionka konopnego, popularyzować w przemyśle spożywczym to nasionko zamiast białka zwierzęcego. Jeżeli chodzi o żywienie zwierząt, zamiast białka sojowego, białko konopne. Jest to możliwość wkładu, że tak powiem, tej rośliny dla nas, dla ludzkości. No ale w międzyczasie przyszło, rozumiesz, coś takiego, że okazało się, że ona też leczy, ja? I idzie tam zrobić różne produkty po prostu do tego, żeby tam wyleczyć ludzi nawet i z raka, z jakichś chorób takich poważniejszych i są to na to jakieś dowody, że te osoby po prostu też tam się wyleczyły, tak? Jak zaczynaliśmy w ogóle projekt, to jeszcze była taka totalna cisza na temat CBD. Nigdy nie zapomnę w ogóle, jak ktoś mi pierwszy raz wytłumaczył w ogóle, czym jest układ endokannabinoidowy. Jest to system redukcji szkód powstałych w organizmie, czyli suplementacja tymi kanabinoidami, czyli fitokannabinoidami występującymi w roślinie, jakby zwiększają możliwość i zwiększają potencjał tego układu do tego, żebyśmy po prostu mogli powrócić do równowagi wewnętrznej, co równa się po prostu zdrowiu. Znowu jest taki punkt potwierdzający, że to jest roślina na dzisiejsze czasy. Jesteśmy pionierami, jeśli chodzi o uprawę konopi siewnych w Polsce. Tym samym, jeśli chodzi o produkcję różnego rodzaju wyrobów właśnie z konopi. Najbardziej zależy nam na dobrej jakości kwiatach. Mamy swoje uprawy, jest to pod ścisłą kontrolą. Z tych kwiatów robimy ekstrakty lecznicze, mamy też herbatki z kwiatostanów, tam jest najwięcej kanabinoidów. Ta część konopi działa najbardziej medycznie. My jesteśmy firmą, która tak naprawdę własne produkty ma od samego ziarenka. Stwierdziliśmy, że otworzymy sklep internetowy, żeby sprawdzić w ogóle, czy Polacy są gotowi na to, żeby kupować produkty konopne, związane ze spożywką, związane właśnie z tymi elementami terapeutycznymi i tak dalej. Zrobiliśmy naprawdę bardzo dużą pracę, jeśli chodzi o edukację społeczeństwa, a także jeśli chodzi o kwestie prawne. Nazwaliśmy sklep dobrekonopie.pl, który się okazał w ogóle pierwszym sklepem internetowym, który miał produkty tylko i wyłącznie z konopi siewnej. Bardzo też nam pomaga to, że Ewa bardzo dużo podróżuje i ma szerokie horyzonty. Wyjazdy na szkolenia fitoterapeutyczne na Syberię. Byłam też na Hawajach u jednego z ostatnich kahunów. Tych nauczycieli miałam mnóstwo, mogłabym ich tutaj wymieniać. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję w ogóle za naukę. Miałam niesamowite szczęście i idę dalej cały czas tą ścieżką i się to też ciekawie w ogóle rozwija. Także konopie po prostu przygoda mojego życia.